Cześć, witajcie w nowym filmie na moim kanale. Mam nadzieję, że za bardzo nie będę trzęsła kadrem, ale mam jakby statyw na stoliku, który przy każdym moim ruchu się rusza. Dzisiaj przychodzę do Was z podsumowaniem i okazuje się, że marzec był moim czytelniczym miesiącem w tym roku najlepszym, bo przeczytałam aż 10 książek. Zaczęłam więcej, natomiast ukończyłam tylko 10. Tutaj mam mój stosik, tutaj mam spis książek, więc zaczniemy chyba już film, bo będzie on dość długi. Chcę Wam też powiedzieć, które książki planuję dokończyć czytać w kwietniu. Zapomniałam miesiąc. Także zobaczymy, czy to wyjdzie. Wiem, że już robiłam takie mój TBR na miesiąc kolejny, czyli na kwiecień. Natomiast troszeczkę się zmienił. Może niektóre książki są te same, ale zdecydowanie dodam trochę pozycji. Więc zobaczymy, z którego mojego TBR-u ja będę czytać książki. Pierwsza książka marcowa, którą przeczytałam, są to Kosmiczne rozterki. Neil deGrasse Tyson napisał tę książkę. Jest to książka popularno-naukowa. Łatwo się czyta, ponieważ tak jak ja kiedyś czytałam Hawkinga, to u Hawkinga jest bardzo dużo takich naukowych zwrotów, naukowych polecajek, jakichś naukowych wzorów fizycznych, matematycznych. Tak, tutaj ona jest przystępnie napisana dla każdego czytelnika. Ale patrząc gdzieś tam na Goodreadsie, to zauważyłam i tak samo tutaj zauważyłam, że to jest jakby kolejna część. Nie da się tego odczuć, więc wydaje mi się, że nie musi być to książka, którą czytamy jako kolejną. Natomiast bardzo przyjemnie mi się czytało i to było takie dobre wejście w miesiąc. Kolejna książka to książka z TBR-u na marzec i jest to książka Z tej strony sam. Ja ją tutaj wkleję, gdyż czytałam ją w e-booku. To jest książka poruszająca, bardzo ciężki temat dla osób wrażliwych. Mamy tam Julie i Sama. I Julie musi przetrawić pewną rzecz, mianowicie Sam ginie w wypadku samochodowym. I ona nie potrafi sobie poradzić z tą stratą ukochanego. I tak naprawdę cały film, chciałam powiedzieć, cała książka to jest jej właśnie walka z tym, aby pogodzić się z utratą tej jakże bliskiej osoby, z którą planowała całe swoje życie. I w tym pomaga jej Sam, z którym ona jakby się kontaktuje poprzez telefon. Trochę taki realizm magiczny tutaj się pojawia, ponieważ ona bardzo potrzebuje kontaktu z nim w pewnym momencie. Postanawia odsłuchać jakieś stare wiadomości głosowe, ale okazuje się, że telefon nie jest wyłączony i udaje jej się dodzwonić właśnie do Sama. No i on jej pomaga przetrawić tą stratę. No i można uronić łzę właśnie na tej książce i widziałam, że dużo osób tak reaguje, więc ta książka na pewno zapadnie mi w pamięci i będę ją polecać bardzo często. Kolejny audiobook i kolejna pozycja właśnie z TBR-u na marzec. Jest to książka audiobook Słowiańskie strachy, część 3. Też tutaj wkleję. No, to jest audiobook grozy, powieść grozy. Bardzo ciekawe podejście do takich legend i do mitologii słowiańskiej, więc polecam. Nie będę zdradzać fabuły, ponieważ są jakby
to jest zbiór opowiadań, więc musiałabym każde konkretne opowiadanie streścić, natomiast wiele zapadło mi w pamięć i tak szczerze to uważam, że byłaby z tego świetna powieść graficzna. Może autorzy zechcieliby coś takiego zrobić, nie wiem, ale uważam, że właśnie to byłoby coś bardzo dobrego. Kolejny e-book Witajcie w Rosji. Jest to pierwszy tom zbioru opowiadań Dymitra Głuchowskiego. Bardzo dobra książka. Właśnie ta pozycja to jest chyba jedna z moich takich topowych pozycji Głuchowskiego. Zdecydowanie wygrywa u mnie Future i po polsku Czas zmierzchu. Natomiast to wchodzi wysoko, wysoko. Myślę, że na 3. miejscu razem z Outpost ta pozycja wchodzi. Jest to zbiór opowiadań trochę karykaturalnych, w sensie opisujących trochę karykaturalnie to, co się dzieje w Rosji. Mamy tam przedstawione takie różne postawy ludzkie, które Głuchowski właśnie zauważa w społeczeństwie rosyjskim i nie tylko w społeczeństwie, ale też u władzy. Ale jest to napisane w stylu Głuchowskiego i bardzo polecam tą książkę. Z drugą częścią nie jest już u mnie tak kolorowo, ale o tym opowiem później. Zdecydowanie mój ulubieniec marca teraz, czyli muszę sprawdzić, jak się nazywa ta książka, bo znam tylko początek, ale to jest A Cuban Girl's Guide to Tea and Tomorrow. Mamy tutaj do czynienia z dziewczyną, która jest Kubanką. Po tytule, jeżeli ktoś ogarnia angielski, można się spodziewać, że jest to Kubanka. Mieszka w Miami na coś. Ale z plotem pewnych wydarzeń, dokładnie 3. Ona jakby zostaje wysłana przez swoją rodzinę do Anglii, do swojej cioci, aby tam ogarnąć te wszystkie sprawy, aby trochę odpocząć od tego, co się działo w Miami, no i żeby ona jakby doszła do siebie, bo była bardzo roztrzęsiona. I tam spotyka ona Oriona, który tak naprawdę zmienia całe jej życie i całe jej podejście do życia i sprawia, że ta podróż do Anglii, której ona nie chciała, staje się czymś niezwykłym. Taka bardzo urocza książka. Zdecydowanie dobra na taki wieczór do spędzenia z książką, miłą książką, kiedy chcemy sobie jakby trochę więcej odpocząć od takich poważniejszych tematów albo od złej książki, którą się przeczytało. Także tutaj naprawdę bardzo polecam. Przepraszam, chwilę się potrzęsie kadr, ale muszę zmienić ustawienie swoje. Zdecydowanie będę polecać tę książkę. Gdzieś w komentarzu na moim Instagramie dowiedziałam się, że ta książka będzie miała swoją ekranizację. Także nie mogę się doczekać. Jestem ciekawa, jak autorzy filmu podejdą właśnie do tego tematu, bo książka jest bardzo dobrze napisana. Przechodząc dalej, książka, której okładkę kocham nad życie. Natomiast treść jest dla mnie zła. Ja powinnam czytać bardziej opisy książek. Zdecydowanie powinnam czytać opisy książek bardziej wnikliwie, aniżeli wybierać książki po okładce, bo właśnie na tej książce się bardzo przejechałam. Jest to książka Asystentka i co tu o niej powiedzieć, żeby nie było tylko negatywne. Okładka jest bardzo dobrze stworzona. W zasadzie mogę powiedzieć, że bohaterowie też są dosyć dobrze opisani, natomiast historia, która się tam pojawia, jest dosyć infantylnie przedstawiona.
mamy tam do czynienia z szefem i z podwładną. No i oni czują do siebie jakiś pociąg. Jeżeli nie powiedziałam na początku, to jest to erotyk, więc wiadomo, jaki pociąg oni do siebie czują. Natomiast no, było to... Jeżeli nie było scen infantylnie romantycznych, to mamy tam do czynienia z taką chamską erotyką. No i ja rozumiem, że wiele osób może gustować w takich książkach. Ja stwierdzam, że zdecydowanie takie książki nie są dla mnie i zdecydowanie nie planuję więcej ich czytać. No ale zobaczymy, jak to wyniknie dalej, bo wiem, że ja powinnam czytać te opisy książek, ponieważ w opisach książek jest dość dobrze opisane, co mniej więcej się dzieje tam. Natomiast ja nadal wybieram książki po okładce, więc podejrzewam, że niedługo znowu się na tym przejadę. Ale zostawiając już moją nielubianą asystentkę, przechodzę do książki, która bardzo mnie urzekła. Jest to książka Śniadanie u Tiffany'ego. To jest w ogóle książeczka, która ma 85 stron. Ja tak sobie tutaj przykartkowuję, żeby wam pokazać, ale nie widzicie. To jest takie cienka książka, natomiast tyle jest tutaj fabuły zawartej. Jest to bardzo dobrze napisana książka. Mamy tutaj głównego bohatera, który opisuje nam całą historię poznania i spędzenia czasu właśnie z naszą bohaterką Holly, która jest damą do towarzystwa. Natomiast ona ma bodajże 19 lat. Czy jest tu gdzieś napisane? Chyba nie. No ale mamy tutaj do czynienia z młodą dziewczyną. Ona ma, z tego co kojarzę, właśnie 19 lat. Albo coś koło tego. Dużo już w życiu przeżyła i dużo w życiu chce przeżyć. Bo tak naprawdę ona już przeżyła śmierć bliskich osób, małżeństwo, ucieczki różne, narkotyki i nie tylko. I ona wszystkim mówi, że ona chce dużo przeżyć, chce tyle osiągnąć i tak naprawdę dużej ilości osób opowiada różne historie, ponieważ ona opisuje swoje historie w różny sposób i za każdym razem ta historia jest inna i tylko niektóre są tak naprawdę prawdziwe. Ale mamy tutaj i miłość, i kryminał, i dużo emocji takich wzruszających, więc jak na taką krótką książkę, to ta książka przyniosła mi ulgę po poprzedniej książce, którą czytałam. I zdecydowanie polecam, a teraz planuję przeczytać film, chociaż tak się boję, że może mi się nie spodobać. Po książce ewentualnie może przyćmić książkę, albo nie wiem, albo mi się spodoba. Więc zobaczymy. Może umówię się na jakiś maraton filmowy z książką, z siostrą, bo wiem, że ona też chciała chyba obejrzeć ten film. Także to zdecydowanie jest bardzo dobra książka, chociaż może można powiedzieć, że jest to opowiadanie. Nie wiem. Natomiast świetna. No i przechodząc dalej, jest to powieść graficzna o tym, jak zdelegalizowano marihuanę, a w zasadzie jak jeden człowiek, Amerykanin, zdemonizował w zasadzie marihuanę i jest tutaj dosyć dobrze opisana historia. To jest dosyć gruba powieść graficzna, natomiast świetne są obrazki i w zasadzie jest dużo faktów takich historycznych i nawet powiem wam, że w bibliografii mamy pozycje, z których właśnie autor czerpał
wiedzę i jest ich dosyć dużo. Więc naprawdę jest to świetnie przekazana historia trawki. Świetnie napisana. Jeżeli komuś wpadnie ta książka w ręce i jeżeli kogoś interesuje ten temat, to naprawdę polecam, bo świetnie się to czyta. I tak w zasadzie przez to, że mamy tutaj obrazków dużo i tekstu dużo, to tak naprawdę ta historia wchodzi w nas jak w film. I świetna rozrywka. Polecam. Ostatni z audiobooków, który przesłuchałam w tym miesiącu, to jest książka The Cheat Sheet, czyli romans. Zobaczę, czy tam nie ma podtytułu. Aha, to jest The Cheat Sheet, czy da się wyjść z friendzone. Jako że jest tam wspomniany friendzone, to powiem, że mamy tutaj do czynienia z głównymi bohaterami, których imion nie pamiętam, chociaż tam była chyba Bri, bo on, właśnie Nathan, mówił do Serek Bri. Są przyjaciółmi od liceum. I tak naprawdę każde w tym liceum się w sobie zakochało, ale żadne nie chciało powiedzieć o tym drugiej osobie, gdyż bali się, że utracą tę przyjaźń i że już w ogóle nie będą się wtedy ze sobą widzieć, ani nic ze sobą robić, a oni nie chcieli jakby stracić swojego kontaktu ze sobą. I jak dla mnie była to trochę taka historia, trochę taki retelling Kopciuszka, ponieważ Nathan jest graczem futbolu i on jest super bogaty i takim jest księciem, którego każda kobieta chce. No i mamy też Bri, która chciała być baletmistrzynią. Nie wiem, czy tak się... Prima ballerino? Nie wiem, ona chciała właśnie studiować w Juilliard Academy. To jest taka taneczna szkoła. Tylko że wypadek, w którym brała udział, uniemożliwił jej to marzenie. Ona prowadzi swoją szkołę tańca, no i ten Nathan jej pomaga, o czym ona nie wie, na przykład z niektórymi opłatami. Więc naprawdę tutaj jak to słuchałam, to miałam właśnie takie skojarzenia z Kopciuszkiem, ale książkę uważam, że to jest właśnie świetna rozrywka. Także ja trochę luźnych książek czytam, trochę poważniejszych, natomiast jeszcze została jedna powieść graficzna, w zasadzie manga, związana z Sherlockiem. Z serialem Sherlock. Jest to mój ukochany serial. I ta manga w zasadzie pokazuje kropka w kropkę to, jak się to działo wszystko w serialu. Więc jako, że ja już milion razy oglądałam serial Sherlock, znam go na pamięć i nie chcę go tak co chwilę oglądać, to taka manga jest dobrą odskocznią, aby przypomnieć sobie, co się działo w filmie, ale przeżyć tę historię jeszcze raz od innej strony. Także książek, które przeczytałam, było 10. I jak słyszeliście, nie wszystkie mi się podobały. Natomiast większość z nich zdecydowanie polecam. No i może teraz przejdę do tych książek, które chciałabym dokończyć. Zdecydowanie chciałabym dokończyć Republikę Smoka, czyli drugi tom Wojen Makowych Rebeki Kwong. Ja w poprzednim filmie mówiłam, że chcę zacząć książkę Babel, tej samej autorki. Natomiast teraz zdecydowanie chciałabym się skupić bardziej na Republice Smoka. I jeżeli tą Republikę Smoka przesłucham do końca, to wezmę się albo za trzeci tom, albo właśnie za Babel. Przez to, że te książki one są takie grubasy, to nie do końca mam wolę, żeby je czytać po kolei, bo to jednak jest dosyć gruba książka, ale ta historia jest tak urzekająca, że podejrzewam, że będę chciała
przeczytać te książki wszystkie w kwietniu. Kolejna książka, którą chcę dokończyć, jest to książka Człowiek, który czytał umarłych, czyli książka o Song Chi, XIII-wiecznym chińskim uczonym, który jakby odkrył sposób, jak czytać umarłych, sposób ich śmierci, w sensie jak umarli. I to właśnie Song Chi stworzył podwaliny medycyny sądowej. Jest to książka oparta na faktach, natomiast jest przedstawiona w sposób taki niefaktowy. Ja już miałam do niej podejście raz i podobała mi się, ale teraz mam fazę właśnie na takiego typu książki, gdzie są morderstwa i inne tego typu rzeczy, więc moja siostra stwierdziła, że powinnam tą przeczytać książkę. Pożyczyłam ją od niej, bo to jest nie moja książka. No i planuję ją dokończyć w kwietniu. Jestem obecnie na 106 stronie i na razie to jest taki wstęp i pokazanie, jak to doszło do tego, że Song Chi wylądował w Syczuanie. Nie, znaczy z tego tutaj jest napisane, że pochodzący z Syczuanu, ale on był właśnie wieśniakiem, można tak powiedzieć, pochodził ze wsi. No i on chciał mieszkał z rodzicami w podśpiewuję, bo szukam. Mieszkał z rodzicami w stolicy. Jakby jeszcze raz, zacznijmy od początku. Song Chi mieszkał z rodzicami na wsi. Natomiast jego ojciec postanowił wybrać się do stolicy. Najstarszy brat Song Chi nie chciał tam jechać, więc został na wsi i pokłócił się z ojcem. Ojciec wraz z rodziną mieszkał w stolicy, natomiast przez to, że dziadek Song Chi zmarł, to oni wrócili na wieś, ponieważ tam jest jakiś, bo to jest XIII wiek i tam jest jakiś taki problem, w sensie oni musieli jakby zrezygnować ze wszystkiego, ojciec musiał zrezygnować z pracy, no i oni powrócili do tego brata. No ale Song Chi pragnie wrócić do stolicy, więc tutaj na początku mamy historię tego, jak jemu udaje się powrócić do stolicy, natomiast nie są to zbyt dobre wiadomości. Więcej nie zdradzę, gdyż więcej nie wiem. Chcę dokończyć opowieści o ojczyźnie Głuchowskiego. Ja naprawdę nie rozumiem, dlaczego ta książka obecnie robi taką furorę. Chociaż czytając te opowiadania, tak naprawdę myślę, że wiem w pewnych aspektach, dlaczego tak jest. Natomiast zdecydowanie Witajcie w Rosji miało większy urok niż opowieści o ojczyźnie. Natomiast niektóre opowiadania są tam naprawdę dobre i mogę naprawdę zrozumieć, dlaczego one są teraz takie popularne. Kolejna książka, o której ja cały czas mówię, ale nigdy do niej nie siadam po tym, jak o niej mówię, czyli Baśnie Krylowa. Więc ja już naprawdę daję sobie ostateczny termin kwiecień na przeczytanie tych baśni, bo one, nie jest to długa książka, ale męczy mnie ten język, więc muszę do tego przysiąść i naprawdę się tym zająć, bo jest to taka klasyka gatunku baśni dla literatury rosyjskiej. Jest to zdecydowanie ogólnie klasyka już. No i muszę się przemóc, bo nawet te baśnie, jak możecie zobaczyć, są dosyć krótkimi baśniami, więc nie powinny aż tak męczyć, jak mnie męczą. No ale niestety bariera językowa trochę działa. Kolejna książka, którą chcę dokończyć, to jest Zamek Brody. Opowiadałam już o niej, ale jakoś teraz ta historia do mnie tak nie przemawia. Myślę, że może być to wina audiobooka, który jest dość starym audiobookiem i męczy mnie ta pani, która czyta. Więc możliwe, że
zaopatrzę się w wersję papierową i wtedy przeczytam tę książkę. Natomiast, nie wiem, postaram się jeszcze zrobić podejście do audiobooka. No i ostatnia książka, którą już zaczęłam też czytać i która bardzo mi się podoba, jest to Jodi Picoult i Księga dwóch dróg. Czyli książka związana po okładce tutaj naszej, po okładce rosyjskiej można się dowiedzieć, że jest ona związana z Egiptem. Mamy tutaj dwie linie czasowe, bo mamy tu Boston i Egipt. No i mamy tutaj panią archeolog, nie pamiętam imienia, więc zajrzę. Don ona się nazywała. Tak, panią archeolog Don, która powraca myślami przez pewne wydarzenia, które znajdziemy w prologu. Trafia do Egiptu, czyli do miejsca, w którym spędziła pewien okres swojego życia w młodości. Także na razie nic o niej więcej nie wiem, no ale to są właśnie takie książki, które planuję przeczytać. Także widzę, że ten film, bo nagrywałam go pierwszy raz chyba bez żadnych cięć. I widzę, że ten film trwa już 26 minut, więc a trochę tutaj gadam głupoty już, więc planuję zakończyć. Także bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że wytrwaliście do końca. Mam nadzieję, że znaleźliście jakieś książki, które chcielibyście przeczytać. Możecie w komentarzach powiedzieć, jakie książki udało Wam się przeczytać w marcu. I możecie też wspomnieć, jakie książki planujecie przeczytać w kwietniu, jako że zrobiłam drugi TBR na kwiecień. Dziękuję za obejrzenie. Jeszcze raz dziękuję. Ja cały czas tak dziękuję Wam za obejrzenie tych filmów. Mogłabym w końcu zrobić jakieś jedyne pożegnanie w filmie. Ale nie. Także jeszcze raz, trzeci już. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Do zobaczenia w kolejnych. Wpadajcie na Instagrama, bo tam staram się być coraz bardziej aktywna i tam mniej więcej możecie zobaczyć, jakie książki udało mi się już przeczytać, bo wstawiam tam często zdjęcia i mniej więcej relacje też staram się pokazywać. Do zobaczenia i cześć!